Witam wszystkich na moim kanale Kurs na Zysk. Dzisiaj przedstawię ogólną sytuację firmy Microsoft po ostatnich wynikach kwartalnych, które miały miejsce w październiku. I było to w tamtym tygodniu. Krótkie przypomnienie, że nie jestem doradcą inwestycyjnym, dzielę się tylko moją wiedzą i doświadczeniem. No i zaczynając od wypowiedzi menadżerów firmy, oni są zadowoleni, ponieważ wszystkie cele zostały spełnione, a nawet więcej, czyli mamy lepsze wartości niż zakładano. Tutaj mamy jako ogólną sytuację streszczenie najważniejszych wyników. Tu mamy bardziej szczegółowe te wyniki. E, Mamy porównanie rok do roku, kwartał do kwartału. No i zaczynając, mamy przychód, wyniki przychodu lepsze, 18%. Mamy tutaj jeszcze opcje GAAP i non-GAAP. No, ta pierwsza opcja służy do przedstawienia wyników firmy w standardowy sposób, tak aby można było je porównać z innymi firmami. Natomiast non-GAAP tutaj firma może modyfikować ten sposób przedstawiania wyników, tak aby pokazać faktyczną kondycję firmy. No i tutaj to zrobiono dokładnie. Mamy tutaj wyjaśnione, co to oznacza, czy jest to ogólnie związane z inwestycjami w OpenAI. No ale ogólnie, jeśli porównamy te wyniki, a mamy wzrost 18%, zysk netto 12 lub na 22, no i też EPS, czyli kurs na zysk albo 13 lub 23 są to bardzo dobre wyniki. Mamy tu też opcję Constant Currency Impact, czyli obliczalne wartości są dla takich kursów walut, jak były rok temu, żeby można było porównać 1 do 1, natomiast nie widać tutaj większych różnic. Tutaj mamy jeszcze tabelkę, która pokazuje, jak poszczególne segmenty firmy się mają. No, dobrze się mają segmenty cloudowe. Widzimy tutaj pierwszy, tu drugi. Oprócz tego Microsoft 365, 26 i 17 i Commercial Remaining Performance Obligation, to oznacza, że firma podpisała już umowy, ale jeszcze ich nie zrealizowała. No i mam bardzo dobre wyniki po tym kwartale, natomiast kurs spadł trochę. No dzisiaj jest to około 8%. No i jedną z przyczyn podaje się, że nie wszystkie te segmenty mają się dobrze. Widzimy tutaj 1,6%, tak, na przykład w tym segmencie gamingowym. To jest pierwsza taka rzecz. Druga rzecz to jest po prostu wyższe koszty na AI. Tutaj ogólnie dramatu nie ma, jeśli chodzi o firmę, więc nie ma jakichś dużych przyczyn, żeby ten kurs spadł, więc prawdopodobnie jest to korekta. Jeśli chodzi o rekomendacje analityków, no i tutaj widzimy, że w porównaniu do obecnej ceny konsensus jest powiedzmy na poziomie 622-25 dolarów. Z trzech różnych źródeł widzimy, że możemy po prostu być wyżej, firma jest wyżej wyceniana, jesteśmy obecnie, ta firma jest no powiedzmy niedowartościowana, tak? O nawet powiedzmy tam 18%. No i widzimy, że jeśli chodzi też o rekomendacje, no to kup lub mocne kup. Oczywiście analitycy mogą się też mylić, co dość często ma miejsce, natomiast pokazuje po prostu te wyniki jako ogólnie taki trend i postrzeganie firmy. Jeśli chodzi o taką podstawową analizę techniczną, tutaj jesteśmy w pierwszej strefie zakupowej, widzimy ten spadek po ogłoszeniu wyników. Kilka świec spadkowych dopiero dzisiaj odbiliśmy, natomiast prawdopodobnie pobędziemy trochę w tym range'u, w którym teraz jesteśmy, jeśli nie będzie jakiegoś impulsu na wzrosty. Możemy też spaść do drugiego tutaj range'u poniżej, czyli tam około 500 dolarów. Jeśli chodzi o dalsze spadki, oczywiście wszystko jest możliwe, natomiast póki co chyba nie ma takich wyraźnych przyczyn, żeby kurs mógł tak nisko spaść. Czyli ogólnie no to można kupić teraz jedną paczkę, potem drugą lub no, w zależności już jak to woli.
Jeśli chodzi o wartość P do E, firma ma około 36-7, jest to nie najtańsza firma, oczywiście, natomiast też nie najdroższa. Ogólnie, jeśli wziąć pod uwagę wszystko to, o czym powiedziałem, no to wydaje się, że to jest po prostu korekta, którą warto wykorzystać na dłuższy okres. No jeśli komuś pomogłem tym filmem, to zachęcam do subskrypcji i oczywiście lajka. Także do zobaczenia w następnych filmach.